No dzień dobry, witajcie serdecznie na kanale Opitkowanie. Ja mam na imię Bartek, a wy jesteście w moim kamperowym laboratorium. Dzisiaj, jak widzicie, zawitała do nas nowa przesyłka, tym razem od firmy Wattcycle. Co to dokładnie jest, to już zapewne wiecie po tytule. Tutaj macie dokładne oznaczenia tego akumulatora. Jest to najnowszy model od Wattcycle, 12V, 314 Ah, Super Mini, czyli jest to wersja z aktywnym balanserem. Naprawdę jestem ciekawy, jak ten balanser będzie działał w porównaniu z tym, który ja założyłem. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek z naprawy akumulatora od Marcina, który jest u nas założony w kamperze w tym momencie i tam zakładałem aktywny balanser taki z AliExpress. Działa perfekcyjnie, on tam balansuje do około 5 mV, przeważnie jest około 0,5 mV. Zresztą można sprawdzić. Jak widzicie, jest naładowany. Oczywiście mówię o akumulatorze, który jest obecnie założony u nas. Ten od Marcina. I w tej chwili jest 9 mV dyferencjału na ogniwach. Więc w tym odcinku tak, oczywiście wypakujemy sobie to, zobaczymy, jak ogólnie wygląda. Pierwsze co, to otworzymy, porównamy ją dokładnie z poprzednim modelem akumulatora mini od Wattcycle, porównamy wnętrza, porównamy BMS-y, porównamy wszystko. Także zapraszam do odcinka. Bierzemy się za otwieranie. Z góry mówię, że ten akumulator został wysłany do mnie za darmo od firmy Wattcycle, natomiast nie mają oni wpływu na to, co powiem, na to, co zobaczymy, na to, co wyjdzie w testach. Pierwsze oczywiście papierologia, komplet śrubek, jak zwykle, oraz zatyczki na górę, dłuższe i krótkie śruby. No i sam akumulator, żelki, bardzo dobrze zapakowany. Przesyłka doszła do mnie w idealnym stanie. No i mamy to. Tak się prezentuje z boku. Jak widzicie, wersja Super, BMS 200 A, Smart Edition, czyli oczywiście z aplikacją i z balanserem. Od góry różnica, już widzimy włącznik on-off. Bardzo podobny do tego, co jest w JK i BMS. Tak wygląda. Oczywiście z boku uchwyty do przenoszenia. Parametry, model 12V 314 Ah, 4019,2 Wh. Data produkcji 1 kwietnia 2026. Z drugiej strony nie mamy nic. No i z tyłu tak się prezentuje. Jak widzicie, akumulator od Marcina, ta starsza wersja mini od Wattcycle, jest już wyjęta, czeka na porównania. Więc teraz weźmiemy sobie wymiary. Czyli tak, tutaj długość tego akumulatora. Wezmę tutaj pokrywy, bo pokrywa jest szersza. To będzie 36 cm, natomiast z rączkami jest 39. Sam akumulator od dołu, gdybyście sobie go gdzieś montowali, nie licząc tutaj tej pokrywy, 34 cm. Wysokość 27,5 razem z tymi korkami w tym momencie. I teraz tak, szerokość to będzie 21 cm pokrywa, 18,5 cm ma sam akumulator tutaj w dolnej części. Kolejna rzecz, która rzuca mi się w oczy, to są koreczki. Tak więc jest to akumulator w pełni serwisowalny. Możemy go sobie spokojnie otworzyć. W tym momencie to zrobimy. Jeszcze zanim przejdziemy, zauważyłem, nie wiem jak to kamera uchwyci, że mój akumulator ma tutaj taką wypukłość. Tutaj w okolicy tego wyłącznika, mam nadzieję, że to będzie widać. Tu jest ładnie płaski. W tym momencie odtąd dotąd jest taki wypukły i czuć coś tutaj, coś tu naciska. Oczywiście otworzymy go, to zobaczymy, co to jest. Coś tu jest nie tak. Ewidentnie. Dobra, szybciutko sobie go jeszcze owładamy tutaj w aplikacji Wattcycle. Jak widzimy, mamy tutaj akumulator, który nie był wcześniej dodany. Ten Opitkowanie to jest ten mój stary, ten od Marcina. Dobrze, BMS pokazuje 68% naładowania. Teraz tak, ogniwa 11 mV. W tym momencie one się nie będą balansowały, bo akumulator jest zbyt nisko naładowany. Dobra, przejdźmy sobie teraz do ustawień akumulatora. Mamy stopnie Celsjusza, 14,6V, 220 A, maksymalny prąd rozładowania w tym momencie. Pamiętamy, BMS jest 200 A, więc jest dołożone ekstra 10%. Bardzo dobrze. To jest wystarczająco, nie jest za dużo. To jest w porządku. Przy 55 stopniach, 55,1 stopnia Celsjusza zostanie rozłączone ładowanie i minimalna temperatura to jest 0,1 ustawili, jest w porządku. Akumulator rozłączy discharge, czyli rozładowanie przy 10V, przy temperaturze 60 stopni. Rozładowanie zostanie wyłączone, czyli nie można z niego korzystać, jeśli akumulator osiągnie 60 stopni i nie można z niego korzystać, jeśli akumulator ma minus 20 stopni, minus 19,9 dokładnie podali. Nic tu więcej nie ma. Dobra, wersja oprogramowania, firmware version wygląda tak.
Discharge był wyłączony i discharge można też aktywować przyciskiem. Po włączeniu discharge też się włączył. Czy można discharge wyłączyć tutaj? Tak, wyłączył się, czyli tutaj też mogę wyłączyć. Czyli co, nie ma na co czekać, bierzemy się za otwieranie. Jeśli chodzi o otwieranie, to tak jak wcześniej pokazywałem wam w innych testach akumulatorów, gdzie były koreczki do otwierania, moim sposobem jest nawiercenie korka, wkręcenie w niego śrubkę, wyciągnięcie kombinerkami. Także pierwsze co, to muszę te koreczki delikatnie rozwiercić. Delikatnie wkręcamy śrubeczkę i kombinerkami ją wyjmujemy. Proszę bardzo. Więc co? Zaglądnijmy do środka. Ta strona już się sama rozjechała. Wiecie co? Odkręćmy sobie może tą śrubę tutaj. O! I jak widzicie, odkręcenie śruby plusowej pozwoliło mi odsunąć ten przewód tutaj plusowy i dostać się do środka akumulatora. Tak to w tym momencie wygląda. Czyli jak to od Wattcycle. Mamy ponownie bardzo fajną ramę metalową, która trzyma wszystkie ogniwa razem. To jest wszystko metal. Już widzę tą wypukłość. Widzicie to tutaj? Ta wypukłość, którą widziałem na akumulatorze, to był ten element i odciśnięty kabel. Ktoś przyczasnął przewód włącznika, nawet jest na nim ślad. Przy składaniu po prostu ten przewód tutaj naszedł i go docisnęli. Tutaj widzę jakieś czujniki, prawdopodobnie temperatury. Nie wiem czemu są dwa koło siebie, no ale tak są. Zawsze sobie można je gdzieś przełożyć w inne miejsce. Tutaj są przekładki zabezpieczające. Powiem wam, że ten BMS łudząco przypomina BMS od JK. No kurczę, prawie identyczny. Może oprócz tego otworu, nie wiem. Wszystkie śruby ładnie zabezpieczone klejem, porządnie. Wszystkie wtyczki tak samo. Tu są wtyczki od temperatury, tutaj balansera. No nie, JK ma i tu inną wtyczkę, to na pewno. Tu z boku włącznik oraz widzimy, że BMS posiada wyjście na maty grzewcze. Tutaj. Tu jest port komunikacyjny, a tu jest wyjście minus na maty grzewcze. Heating minus H. Dobra, słuchajcie, to co? Może porównamy sobie z poprzednią wersją akumulatora. Jak to wyglądało wewnątrz? Będziemy mieli jakieś porównanie, co? Dobra, mam tutaj już ten akumulator od Marcina, który dostałem. Ja go wtedy nie zaklejałem, bo wiedziałem, że któregoś dnia dostanę to. Nie wiedziałem tylko, że tak długo będę czekał, no ale to nic. W każdym razie mamy go, więc w tej chwili tego mogę otworzyć i porównamy sobie środki. Starsza wersja mini jest na pewno delikatnie wąższa i niższa. To nie jest ten sam rozmiar. One nie są 1:1. Więc tutaj mamy stary akumulator Wattcycle 314 Ah mini. Tak wyglądał w środku, pomijając tylko aktywny balanser, który dokładałem sam, jak pamiętacie, jednego odcinka, w którym go naprawiałem. I tak wygląda porównanie obu akumulatorów wewnątrz. Całkiem inny BMS. Tutaj BMS był też 200 A, ale był dłuższy, ale wąższy. Tutaj, tak jak mówię, tak identycznie wygląda jak JK 200 A. Ogniwa spawane, ale tutaj też mi wygląda, że są spawane. Będziemy musieli chyba troszeczkę więcej podkręcać, żeby zobaczyć, czy tutaj są ogniwa spawane, ale chyba też są spawane. Tutaj, jak pamiętacie, wszystkie mamy spawane, spawane, spawane. Tak więc nowy ma krótszy BMS, ten wspornik jest przeniesiony tutaj bardziej środka, ten jest mniej więcej, nie, też troszeczkę jest przesunięty. Przewody w nowym akumulatorze, tutaj jest zaciśnięty, ciężko powiedzieć, ale tutaj też wygląda, jakby to był ten płaski przewód. Tak, na pewno jest płaski. Jeden i drugi minusowy, natomiast jest inny niż te przewody, które były tutaj. Tutaj jest dużo szerszy, a tu się wydaje dużo grubszy. Zresztą nie wiem, ciężko to tak porównać. No ten jest całkiem inny, ale też jest płaski. No te przewody są mega wystarczające. To są wystarczające. I tak jedne z najlepszych przewodów, jakie są w akumulatorach takich gotowych, które możecie kupić. No nie widziałem w żadnym jeszcze tak dobrych przewodów jak tych. A tak jak mówiłem, do rozmiaru nawet tutaj widać, że jest różnica no co najmniej 1 cm wysokości. Gdzie się kończy ten akumulator, a gdzie ten. No jest, może nawet 2 cm. Na szerokość możliwe, że są takie same i tutaj, natomiast wysokość na pewno super jest większy. Jeśli nie widzieliście odcinka zakładania balansera do tego akumulatora, to zapraszam do nadrobienia. Fajny odcinek, bardzo przydatna rzecz. Ogniwa idealnie zbalansowane. Naprawdę wyciągacie za każdym razem maksymalną pojemność z tego akumulatora. Nic się nie rozjeżdża. Starszy model też ma oddzielnie moduł Bluetooth, natomiast nowy ma już Bluetooth wbudowany w BMS-a. Ogniwa też między nimi tutaj się różnią. W starszym modelu widzicie takie z niebieską obwódką, taką wypukłą dosyć. Czuć ją tutaj palcem. Natomiast w nowym modelu tutaj mamy czarną obwódkę i to jest płaskie. Kurczę, mam ochotę go rozebrać bardziej i zeskanować kody QR. Zróbmy to. Kurczę, naprawdę twarda sztuka, twardy klej. Tak, i teraz jeszcze zdemontujmy sobie. Pokrywę mamy zdjętą. Tu mamy dziesiąteczki.
Także pierwszy element mamy zdjęty. Tutaj jest to aluminium. Dobra, zdjęty drugi braket. Możemy zdjąć BMS-a. Dobra, teraz powinna nam zejść ta rama. Z tym, że problem jest taki, że oni tutaj, zobaczcie, wygląda na to, że przewody tutaj były zaciskane już po założeniu tej blachy, bo teraz nie idzie je ściągnąć. Odklejmy te separatory. Jeden. W każdym razie ogniwa są spawane dokładnie jak było w starym modelu. Czyli pod tym względem się nic nie zmieniło. Chociaż pamiętam, że zanim te akumulatory wyszły na rynek, dostałem informację, że będzie w pełni serwisowalny i że ogniwa będą skręcane i wymienne pojedynczo. Natomiast jak widzicie, tak nie jest. No, mamy kody QR w zasięgu ręki, no ale jak tam się dostać? Co, nacinamy to z tej strony? No nie zdejmę tego izolatora, tu jest taki izolator czarny, nie odłączając wszystkiego i nie zdejmując tej blachy. On mi nie zejdzie. Natniemy to i spróbuję to wyłamać i zobaczymy. O, tak będzie najlepiej. Dobra, bierzemy oscylacyjną i jedziemy, spróbujemy tak. Mamy to! No i dobra, mamy kod QR. Ok, skanujemy go. Dobra, skanujemy pierwszą aplikacją. Od razu i tutaj wyszło tak. Producent, Baterotech, ogniwa LiFePO4 typ B, to nie znaczy, że to jest klasa B. 324 Ah, 1036,8 Wh, data produkcji 1 kwiecień 2024. Takie stare by były? 24 rok? Czekajcie, sprawdźmy jeszcze inną aplikację. Sprawdźmy jeszcze tą aplikacją. I tu już pisze Rept, co by było bardziej prawdopodobne, bo WattCycle używa bardzo często ogniw Rept. LiFePO4, numer nieznany, 324 Ah pojemności, to by się zgadzało, znowu to samo. I tutaj też data produkcji 1 kwietnia 2024. Słuchajcie, ja wam tutaj wrzucę teraz kod QR, spróbujmy dostać się do drugiego ogniwa. Zobaczymy. Mamy drugi. Dobrze, bierzemy kolejny kod. I ta aplikacja pokazuje identycznie, z tym, że tu już pokazuje 3 maj 2024, znowu Baterotech, 324 Ah. To jest ta, sprawdźmy tą drugą aplikację. No i tutaj tak samo, Rept, 3 maj 2024. O, ciekawe, nominalne napięcie 3,2 V. Ja wam wrzucę, tak jak mówiłem, oba kody, sprawdźcie może u was, może wasze aplikacje pokazują jakoś inaczej. Ciężko uwierzyć, 2024 data produkcji? Nie mam pojęcia. No tak pokazują obie aplikacje. Czekajcie, może zapytam jeszcze ChatGPT. Więc na ten moment ChatGPT potwierdza. Napisał, że są to ogniwa Baterotech, data produkcji jednego 3 maj 2024, drugiego 1 kwiecień 2024. Natomiast ChatGPT nie podał mi ani pojemności, ani pozostałych danych, także nie wiem, nie potrafi z tego dekodować. Pojemność trzeba będzie jednak sprawdzić, więc na pewno wykonamy test pojemności. Więc dopóki ktoś z was nie zdekoduje tych kodów, uznaję, że one są dwuletnie, te ogniwa w tym momencie. Reszty nie robię, naprawdę, tu jest zbyt niebezpiecznie, ta blacha mi zaraz gdzieś spadnie, nie mogę jej zdjąć. Te przewody, o właśnie, te przewody są przełożone w taki sposób, że nie mogę zdjąć tej blachy z akumulatora. Jeszcze taka jedna rzecz, którą zauważyłem, to że przewody balansera są wszędzie podwójne do każdego z ogniw, przez to pewnie, że jest ten aktywny balanser 3 amperowy, z tego co pamiętam. Większy prąd idzie, więc musieli użyć po 2 przewody lub jeden grubszy, woleli użyć 2 przewody na każde ogniwo. Ogniwa są trzymane przez metalową ramę, która jest pod tą przekładką. Wszystkie są skompresowane, bardzo ładnie to wygląda. Dobra, skręcam to. A następnym krokiem będzie oczywiście naładowanie akumulatora, zanim zrobimy test pojemności. Włączam baterię, akumulator naładujemy ładowarką WattCycle 60 A przeznaczoną do akumulatorów LiFePO4. Odpalamy ładowareczkę. BMS pokazuje 58 A. Ładowarka pokazuje 59,1, 59,3. Tym razem nie potrzebujemy bocznika, gdyż ta ładowarka ma wbudowany bocznik i pokaże nam dokładnie, ile amperogodzin doładowało. Także będziemy wiedzieć dokładnie, w jakim stanie akumulator przyszedł, czy faktycznie było te 68%, czy było mniej, czy było więcej. To nie ma większego znaczenia, ale żeby każdy użytkownik wiedział mniej więcej, ile na początku trzeba doładować, jak to długo będzie trwało. Także zobaczymy. Na ten moment akumulator ma 13,64 V, 7 mV dyferencjału, 3,40 na ogniwo.
Czekamy teraz, aż się naładuje akumulator. Właśnie w tym momencie odcięło ładowanie. Przypominam, że ładujemy 60 A, więc to dość szybko wybija. W tej chwili mamy 52 mV, 53, 50 dyferencjału i odbywa się balansowanie. Doładowaliśmy prawie 126 Ah, 125,9. Więc teraz zróbmy wszystko troszkę inaczej. Zwykle przeprowadzam test obciążeniowy i tak dalej. Dziś zrobimy to inaczej, bo przeprowadzimy test obciążeniowy razem z testem pojemnościowym. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Powiem wam, że super sprawa z tym wyłącznikiem tutaj na obudowie, bo wyłączasz sobie akumulator, możesz sobie podłączyć przetwornicę i tak dalej, nie ma żadnego iskrzenia. Koniec, podłączone, włączamy. Kliknęło, włączyło się i przetwornicę też będziemy mogli włączyć. Dobra, słuchajcie, do dzisiejszego testu wykorzystamy tak. Testy obciążeniowe, jak zwykle farelka, nawet dwie, czyli 2000 W, 500 W, a do wskazania pojemności użyjemy bocznika firmy Wattcycle, jak zwykle z serii TF03K. Jest to bocznik 500 amperowy. I oczywiście wykorzystamy przetwornicę firmy EDECOA 3500 W, pełny sinus, oczywiście moc ciągła. Zacznijmy może od przeprogramowania bocznika. Musimy ustawić pojemność około, ja myślę, że ustawimy 350 Ah. Musimy ustawić dużo więcej niż ten akumulator ma. Czyli tu zostawiamy, tu zostawiamy, tu zostawiamy, 15,6 V zostawiamy. Jako że akumulator jest w pełni naładowany, resetuję go na 100%, czyli przytrzymuję strzałkę do góry. Mamy 350 Ah. Od tej liczby będziemy robić obliczenia. Dobrze, włączmy przetwornicę. Ustawmy ją może na 230 V, 230 lub nawet może 240. Dajmy na razie 240, zobaczymy. Dobra, ustawiamy 240, wtedy obciążenie ogólnie będzie większe. Włączymy może naszą pierwszą fareleczkę. 1000 W, 88 A. Dajmy ją od razu na 2 kW, 186 A. Ile tam było? 220, tak? Był ustawiony BMS, ograniczenie. Chcę sprawdzić po prostu, czy wybije. Tak, 220 prąd ładowania, 220 prąd rozładowania. Odpalmy sobie drugą farelkę. I wybiło nasze zabezpieczenie. Proszę bardzo. Discharge Over Current Protection. Zabezpieczenie jak najbardziej zadziałało. Czyli musieliśmy przeskoczyć 220 A. Ja tego nawet nie zauważyłem. Dobra. O, bateria sama się uruchomiła. Także jeszcze raz. Odpalam przetwornicę. Dobra, i jedziemy. Jeszcze raz. Musimy zobaczyć na prąd. Patrzcie na prąd, a ja tutaj będę tu na boczniku może najlepiej. 5 A sam wiatrak, 2187 A. Zróbmy nie tak, zróbmy w dół. Włączmy sobie malutką farelkę. Ona już działa. 140 A. I teraz, uwaga, włączam drugi bieg. 240 A i powinno zaraz odciąć. 240 odcięło. Czyli to było około 10 sekund. 10 sekund odcięcie, a powrót podejrzewam, że po 60 sekundach. Zaraz zobaczymy. O, włączyła się. Tak, 60 sekund. Dobrze, odpalmy przetwornicę jeszcze raz. Zmniejszmy teraz napięcie na 220 V. Przy 220 ten prąd powinien być mniejszy teraz, jeśli to samo włączę wszystko razem. Uwaga, jedziemy. Pierwszy bieg mamy, drugi bieg 155 A, 157. Dobrze, włączam małą farelkę. 206. O, i w tym momencie mamy 2,6 kW i już nam nie wybije. Jesteśmy poniżej zabezpieczenia. Więc w tej chwili możemy sobie spokojnie... Więc w tej chwili możemy jechać takim obciążeniem aż do momentu, kiedy najwyżej BMS się przegrzeje, MOSFETy się przegrzeją i nam odetnie. Jedziemy 200 równiutkie amperów. Zaraz się to ustabilizuje. 2,3 kW akumulator podaje 2590 W. Zużyliśmy już 8 Ah. Och, tu się naprawdę gorąco robi. Czyli jedziemy dokładnie to, co podaje producent jako maksymalny prąd obciążeniowy tego akumulatora. 2,5 kW. 2,6 podaje BMS. Słuchajcie, test trwa już ponad 15 minut. MOSFETy w tym momencie mają już 65 stopni w BMS-ie. Ogniwa, temperatura wewnątrz akumulatora ogniwa mają już 32 stopnie, ale te farelki też bardzo tą obudowę nagrzewają. Naprawdę tu jest bardzo, bardzo gorąco się teraz to zrobiło. Jak widzicie, zużyliśmy 53 Ah. Zabezpieczenie nadprądowe działa, 200 A mamy. Oczywiście ja bym ciągle go tak nie męczył takim czymś. On się w końcu przegrzeje, wiadomo. Podejrzewam, że 30 minut maksymalnie wytrzyma i wyłączy się zabezpieczenie termiczne. Tak mi się wydaje. Nie będę tego sprawdzał. Za długo to będzie trwało, ja się tutaj ugotuję. Dobra, chłodzimy. Jest ok, jest w porządku, no. Czegoś chcesz więcej od takiego akumulatora. Chcecie pobierać z akumulatora prądy rzędu 200-300 A. Załóżcie jednak minimum 2 takie akumulatory. Mimo, że on podaje, że BMS tyle wytrzyma, ale to jest jego szczytowa, to jest jego maksymalna moc. Oczywiście wiatraki w mojej przetwornicy nawet się jeszcze nie włączyły. Ona jest mega dobra.
I teraz mówiłem wam, że przeprowadzimy test obciążeniowy razem z testem pojemności. O co mi chodziło? W poprzednim odcinku mówiłem wam, że zakupiłem tą malutką fareleczkę właśnie po to, żeby przeprowadzać testy pojemnościowe. Moje obciążenie cyfrowe ma 14 amperów maksymalnie, 200 watów. Mogę tyle pobierać z akumulatora, więc test tak dużego akumulatora trwałby ponad 24 godziny. Myślę, że około 26 godzin, jak nic, więc nie ma na to czasu. Spróbujemy obciążyć to powiedzmy 40 amperami, 50 amperami i takim prądem robić test pojemnościowy, a wynik zobaczymy na boczniku po prostu. Będziemy mieli dokładność do 1 amperogodziny. W tej chwili mamy już zużyte 55 amperogodzin. Ja tego nie resetuję, po prostu zaczniemy zużywać energię tą oto farelką i ja tą farelkę zostawię. Oczywiście będę ją tutaj doglądał co jakiś czas, ale ona sobie tu będzie chodziła i ona wyciągnie energię z tego akumulatora. Akumulator podaje 82%. Na te procenty tutaj na boczniku nie patrzcie. Tutaj wiadomo, jest pojemność ustawiona za duża. Nas będą tylko interesowały cyfry. Dobra, odparam tą małą farelkę. W tej chwili pobieramy około 35 amperów. To jest za mało. 38, 39. O, rośnie ładnie. I myślę, że takim właśnie prądem zostawimy to. Moglibyśmy troszeczkę podnieść napięcie w przetwornicy, na przykład z 220 V. Mamy w tej chwili 220, moglibyśmy dać 230, także o te parę procent poszłyby obciążenie do góry. Mamy praktycznie stabilne 40 amperów, 526 W. BMS podaje 40,3 ampera, 531 W. Więc zostawiam to i wynik zobaczymy rano. Także do zobaczenia jutro. No dzień dobry, słuchajcie. Mamy godzinę prawie 6 rano. Przyszłem, przetwornica piszczy. Przetwornica jest ustawiona na akumulatory LFP, ale odcięcie ma przy 11,2 V. Także mamy około 2,8 V na ogniwo. Najniżej w tym momencie jest ogniwo numer 3. Mamy wynik. 22 amperogodziny pozostało z 350, więc wypompowaliśmy 328 amperogodzin. Niezły wynik, co? I jeszcze to nie jest wypompowane do zera. Czuję, że akumulator spokojnie przeskoczyłby 330 amperogodzin. Gdyby nie to, że przetwornica nam odcięła wcześniej. W normalnych testach zawsze schodzimy do 2,5 V na którykolwiek ogniwie. W tym momencie tego nie zrobiliśmy. Więc mamy jeszcze zapas. Tak jak mówię, spokojnie 2-3 amperogodziny jeszcze by pociągnęło. Ponad 330 amperogodzin. Prąd obciążeniowy był 40 amperów i przypominam, że pierwsze 50 amperogodzin ciągnęliśmy 200 amperów. Chyba mam tutaj swojego rekordzistę, jeśli chodzi o akumulatory 314 amperogodzin. No, jestem pod wrażeniem. Akumulator jeszcze nie jest zbalansowany poprawnie. Więc teraz, żeby przetestować balanser, naładujemy akumulator do pełna tą ładowarką 60 amperową i później pod sam koniec, jak ta już odetnie, podepnę jeszcze zasilacz laboratoryjny i próbujemy ją naładować do pełna jeszcze raz, tym razem mniejszym prądem, już sobie będę regulował mniej więcej. Jeśli balanser ma 3 ampery, to powiedzmy doładuję tą końcóweczkę, powiedzmy 2 amperami i tak dalej, żeby balanser był w stanie przerzucić tą energię między ogniwami. Sprawdzimy to za chwilkę. Dobra, rozłączam teraz tą przetwornicę, podpinam ładowarkę i ładujemy ją do pełna. Godzina 13, ładowanie zakończone, przynajmniej ładowarka odbiła, ale oczywiście BMS w akumulatorach Watt Cycle odcina ładowanie i nie pozwala sportom się naładować. Akumulator spadł do 13,5 V, doładowaliśmy 327 amperogodzin, no i teraz stoi, nie balansuje się, nie robi nic. I teraz co musimy zrobić właśnie, żeby ją zbalansować? Mamy 12 mV różnicy przy tak niskim napięciu na ogniwach, więc musimy coś z tym zrobić. Odłączę ładowarkę i podłączę zasilacz laboratoryjny, a żeby kontynuować ładowanie, wystarczy wejść i nacisnąć Restart System. Potwierdź. I jak widzicie, ładowarka znowu ruszyła, tylko że za momencik znowu wybije. Ale poczekamy, aż wybije. Akumulator jeszcze nie jest do pełna naładowany. 3,60, ogniwo numer 4. Są prawie równe, ale nie są zbalansowane jeszcze idealnie. I BMS odciął. Odcięło ogniwo numer 4. Podpinamy zasilacz. Zasilacz podłączony, ustawiłem 14,6 V, pół ampera. Dobra, dajemy jeszcze raz Restart System, włączamy zasilacz. Tu wiadomo, oczywiście uwydatnia się problem BMS-ów. Zobaczcie, bocznik pokazuje dobrze, pół ampera 7 W, natomiast BMS pokazuje 0,0. I teraz dopiero po przekroczeniu 0,6. Tu nadal nie ma nic. 700 mV na zasilaczu ustawiłem. Tu pokazuje ładnie 750. BMS nadal pokazuje 0. 800, 800, 0. Ale to jest normalne. Większość BMS-ów ma takie coś, że mają dopiero prąd jakiś, przy którym wykrywają ładowanie i rozładowanie. Dlatego gdybyśmy teraz wzięli ten akumulator, podłączyli do obciążenia przykładowo 10W, nie wiem, cokolwiek niech to będzie router do internetu 10W, 8W, 10W. Akumulator cały czas będzie
będzie pokazywał 100% i nie będzie pokazywał żadnego wyładowywania. To samo byłoby ze starym akumulatorem, to samo byłoby z innymi akumulatorami. Identyczna sytuacja. 900, jest 900, tu nadal 0, 1 A, 1 A, tu nadal 0, 1, 1, 1, 1, tu nadal nic. Podnoszę, będę powoli podnosił. 1, 2, 1, 3, nadal nie mamy żadnej mocy. 1, 4, 1, 5, 1,5 ampera, 1,5 ampera, zaczyna pokazywać, 1,6 ampera. Teraz jak zejdę z powrotem w dół, to jeszcze przez chwilę powinno pokazywać. Teraz zeszłem o jedną w dół, 1,4, nie ma nic. 1,5 ampera już pokazuje. Jest takie na granicy. Dajmy 1,6 i wskoczyło. Czyli wiemy, że ten BMS nie wykrywa prądów poniżej 1,5 ampera. Musi być prąd 1,5 ampera, 1,6 lub więcej, czyli jeśli obciążenie jest około 20 W, nie pokaże tego BMS. Jest na granicy, tu się będzie pokazywało i znikało. 21,5 W, widzicie 0. Dobra, dajmy 2 amperki i tak będziemy teraz powolutku doładowywać ten akumulator. 26 mV różnicy, balansowanie w tym momencie zaczęło działać. Dobra, dajcie mi się teraz pobawić i zobaczymy, jaki wynik uda mi się uzyskać. Wszystko się fajnie balansuje. Mam tylko jedną uwagę do Watt Cycle. Czy moglibyście w BMS-ie załączyć opcję balansowania ogniw bez potrzeby ładowania akumulatora? Bo spójrzcie, w tym momencie jest balansowanie, prawda? Prąd ładowania jest 1,5 ampera. Spójrzcie na to. Mam w tej chwili 6 mV dyferencjału, 14,4 V na akumulatorze, 400 mA prądu ładowania i balansowania nie ma. Aby wystąpiło balansowanie, prąd musi być wyższy niż ten minimalny, który wykrywa BMS. W tej chwili BMS pokazuje 0,0, więc balansowania nie ma. Akumulator nadal się powolutku ładuje. Dopiero gdy wrzucę wyższe napięcie, prąd ładowania w tej chwili 1,8 ampera. Wiecie, istnieje taka opcja, że on się tam dalej balansuje, a po prostu aplikacja nie pokazuje. Nie mam pojęcia, no mówię o tym, co widzę w aplikacji. W aplikacji w tej chwili nie mam informacji o balansowaniu, więc uznaję, że się nie balansuje. Nie wiem, ale i tak jest bardzo dobrze zbalansowane. Na samej górze mamy już 14 mV. Małym prądem ograniczonym przez zasilacz laboratoryjny do 2 amperów maksymalnie udało mi się to zrobić w około godzinę. No i teraz trzeba by lecieć do odcięcia, aż jedno z ogniw dojdzie do 3,65, znowu BMS odetnie. Ja to na ten moment już rozłączam, poczekam na edytę i będziemy ten akumulator montowali zaraz u nas w kamperze. To jest najnowszy model, najmocniejszy, więc on wyląduje u nas w kamperze i zrobimy mu test długoterminowy. Będę co któryś odcinek wam mówił, jak to wygląda, będziemy pokazywać balansowanie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie doładowaliśmy ponad 330 Ah, podejrzewam, żeby się zbliżało do 331. Pamiętajmy jednak, że akumulator nie był wyładowany do zera, był wyładowany do napięcia 2,8 na ogniwo, do 11 V ogólnie na całym akumulatorze, więc w dole podejrzewam, że było tam jeszcze dodatkowe 2-3 Ah, może więcej. No piękny akumulatorek, naprawdę. Zostajesz z nami malutki. Także jeśli o mnie chodzi, uważam, że to jest bardzo dobry zakup. Najlepszy akumulator 314 Ah obecnie na rynku. Oczywiście ciągle w półce budżetowej. Cenę obecną wyświetlę wam tutaj. Jeśli macie ochotę sobie zakupić taki akumulator lub jakikolwiek inny akumulator z firmy Watt Cycle, oczywiście z naszym kodem macie tutaj zniżkę. Też wam tutaj w dole napiszę. Także użyjcie sobie go, jeśli tylko potrzebujecie. Oczywiście nadal dużym minusem dla mnie jest to, że te ogniwa tutaj są spawane. Nie wiem dlaczego, ale byłem przekonany, że te ogniwa w tym akumulatorze super będą skręcane i będzie to akumulator całkowicie serwisowalny. Jednak jak widać, tak nie jest. Pomyliłem się. A teraz już czekam na edytę i montujemy go u nas w kamperze. Edytka przyszła, możemy montować. To nie lekkie, ale... O, tam postaw z boku. Super. No. Mały bałagan mamy. Wiecie, kobiety też muszą umieć ściągać stół i wkładać go. Nie, tam trzeba we 2 osoby, bo wyciągnąć nie ma problemu. Gorzej wsadzić, bo trzeba rękę jeszcze dać pod spód i go tam dociągnąć. No, ale my też musimy, Zobaczysz. my też jesteśmy zaradne. No dobra. Dobra. Czekaj, pani zaradna. A, trzeba wyżej. Moja jest strongmanka. Ups. No i tak. No i tu już mam przygotowane miejsce, tu było poprzednio. Tamta stara bateria, w tej chwili wlatuje nowa. Mamy taką ala gąbkę, to jest stara mata do jogi, po prostu taka już brudna, zniszczona. I jeszcze sobie tylko dotnę tutaj z boku, na długość akumulatora, taki kawałek. To odetniemy. Tak, żeby się nie ocierało, nie obijało, żeby miało mięciutko. I to przyjdzie tutaj, od strony przetwornicy, one się będą
razem stykały. Niczym to nie przeszkadza. Więc Jest dobra, wkładamy ją. ja ją wkładam, ty trzymasz kamerę. Niestety Bartosz nie może aż tak bardzo. Ja mam problemy z plecami, nie mogę tego tam wkładać, dźwigać, ale pomożemy. Dlatego chcieliśmy wam pokazać, że kobieta też może. No, czasami trzeba. To są przewody. No jakbyś teraz tak popuszczała już, powoli i ja ją wtedy przesunę. Trzeba ją podnieść na palcach. O, tak jak ja teraz zrobiłem. O, chyba wyszło. I teraz ją dosunąć. Dalej już nie pójdzie. Dalej już nie pójdzie. No dobra, to jest maksimum. Dobra, teraz gąbeczka. No tu nie ma prawa nigdzie polecieć. No, ale żeby się nie obijało. No, Tak, żeby się nie owijało, wiadomo. teraz dosunąć. No nie Nic się nie obije, nic się nie zniszczy. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają w tym momencie akumulatory. 314, a wcześniej jak Bartosz robił Z ogniw DIY, no. DIY, tak. Jak to teraz wygląda? I oczywiście cena 3 razy drożej, 4 razy drożej było wcześniej, mimo że masz ogniwa. Tak. I musisz je... Tylko, że nadal gdybyś chciał upchnąć w tej powierzchni No, tutaj dużą pojemność, to tutaj też bym wsadził jeden akumulator. Tak. Tu mamy ponad 900 Ah, dzięki temu, że mamy z ogniw, nie, to jest zamknięte, a może wsadzilibyśmy tak, gdyby to był gotowy akumulator, może 1 300. No tak? Czy na wzdłuż może by wyszły dwie? Może- na wzdłuż, może- ale może nie by wyszły być dwie. kablami, tylko, że to też jest, trzeba umieć takie coś zrobić. No Trzeba wiadomo. umieć zbalansować te cele, to wszystko. No wiadomo. Bartosz umie, a nie wszyscy potrafią. Dobra, bo- skupmy się na tym teraz. No, na przykręceniu akumulatora, zabezpieczeniu go. Najpierw sobie boczne dam. Żeby nie odjechał podczas jazdy, nie przemieszczał się. Tak nie ma szans. Tak nie ma szans, ale lepiej chuchać. na Jasne, zimne. no to jest, dlatego go dokręcę. To się mówi, Bartosz nie lubi fuszery. On musi mieć wszystko pięknie, ładnie. No w miarę Bezpieczeństwa. No w miarę możliwości, wiadomo, czasami się nie da, albo czasami po prostu nie ma sensu, ale staram się, Pięknie, dobrze zrobiona. staram się. Zresztą na tym to polega, żeby to dobrze zrobić, nie odwalić fuszery. Już ja to dokręcam. Dokręcam do podłogi po prostu. Na samym dole strumiennik, Elka. Dobrze dokręciłaś. Widzisz, jak tam popatrzysz od góry, to widać trochę metalu w 3/4. Dobra, no i to jest beton, to nigdzie nie pójdzie. Poleci. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Dobra, teraz ładowarka, no ona będzie miała trochę ciaśniej. Na szczęście my bardzo, bardzo rzadko z ładowarki korzystamy. Tak, siedzi, pięknie siedzi, więc ładowarkę teraz spokojnie mogę tu już od góry dokręcić. Wiktronika. Siedzi. Ona i tak ciągnie powietrze dołem, tu z góry i wypycha dołem, także tutaj nie ma problemu. I obudowa jest metalowa, ta bateria jej nic nie zrobi. Teraz weźmiemy tak, plusa pierwszego. Dobra, plusik jest. Teraz tu gdzieś był minus. Dobra, i teraz włączamy tak. Rozładowanie odpalamy tutaj tym przyciskiem. Powinno się zaraz włączyć aplikacji. O, już się włączyło. I włączymy sobie jeszcze ładowanie, spróbujemy. I mamy włączone. No i było na chwilę 40 amperów. Ten akumulator doładowywał tamten. Jest minimalna różnica w napięciach. Oba są do pełna naładowane mniej więcej. I ja sobie tu jeszcze odpalę ładowarkę Victrona. Tutaj mam włącznik. No i ona nam teraz naładuje oba do równa. Wyrównają się za chwilkę. Czyli co? Job done. Zrobione. Czyli co? My jutro wyjeżdżamy na długi weekend, także akurat dużo prądu się przyda. Nie? O tak, tak. No. Damy znać w następnym odcinku, jak ta bateria działa, nie? Oczywiście. Będziemy gotować, pichcić. Airfryery, Tak, gofrownicę. gofrownice też? No mamy Dobra. robić, jak to się mówi, racuchę w gofrownicy. Dobra. Grazia, pamiętaj, racuchę w gofrownicy. A w tym odcinku to już wszystko, także dziękuję wszystkim, że byliście. Dzięki za wszelkie komentarze, lajki, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do Hej! zobaczenia.